witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj z trochę innej miejscówki, bo jestem u siostry, natomiast postanowiłam nagrać takiego reading vloga z książką Abby Jimenez. To tylko przyjaciel. Okazuje się, że ja już czytam 2 książki z tej serii, natomiast to jest pierwszy tom, a ja czytałam drugi i trzeci, chyba w kolejności trzeci, drugi i teraz pierwszy. No ale tutaj mamy historię Kristen Peterson. Może ja przeczytam opis, bo ten opis chyba nie tak dużo zdradza. Kristen Peterson nie ma czasu dla facetów, którzy nie rozumieją jej poczucia humoru. Ma go za to zawsze dla przyjaciół, ukochanego psa i własnej firmy, którą prężnie rozwija. Chciałaby mieć czas także dla swojego chłopaka Tylera. Niestety on, wiecznie nieobecny, robi karierę w armii na zagranicznych kontraktach. Czas na macierzyństwo nigdy dla Kristen nie nadejdzie. Czeka właśnie na operację, po której nie będzie mogła mieć dzieci. Wcześniej jednak odbędzie się ślub jej najlepszej przyjaciółki Sloan. Kristen pomaga w przygotowaniach do wesela. Kiedy poznaje drużbę pana młodego, czuje, że pojawia się między nimi niewytłumaczalnie silna chemia. Josh Copeland jest zabawny, seksowny, świetnie reaguje na jej sarkastyczne komentarze i wie, że kiedy Kristen robi się zła, trzeba po prostu dać jej dobrze zjeść. Jest jednak coś, co sprawia, że Josh ma być dla Kristen jedynie przyjacielem, nigdy kimś więcej. Josh marzy o dużej rodzinie, a Kristen przecież nie mogłaby mu jej dać. Decyduje się więc na ryzykowny status relacji Friends with Benefits. Choć taki układ teoretycznie wydaje się prosty, w praktyce jednak będzie bardzo skomplikowany. Ta książka bardzo mi się podoba. Ja już zaczęłam ją czytać, jestem mniej więcej na 61 stronie i bardzo szybko się czyta. Fajne jest też to tutaj w tej książce, że rozdziały są jeden Kristen, jeden Josh i takie fajna taka narracja trochę zmieszana. No i tutaj ogólnie już troszkę wiem więcej niż w opisie, bo Josh przeprowadził się właśnie do miejscowości, w której mieszka Kristen, ponieważ zerwał ze swoją poprzednią dziewczyną, zostawił jej wszystko i przeniósł się do jednostki, w której pracuje narzeczony Sloan, Brandon. Oni są ogólnie najlepszymi przyjaciółmi od dawnych lat. No i właśnie się przeprowadza i tak poznaje też Kristen, bo oboje jedą w jedno miejsce, no i Kristen oblewa się kawą, hamuje samochodem, on idzie samochodem za nią, wjeżdża w tył jej samochodu i właśnie tak zaczyna się ich historia. Bardzo fajne, bardzo przyjemne. Ja już niestety wiem, co się wydarzy w kolejnych częściach, więc troszkę ciężko mi teraz mówić tak, żeby nie zdradzić troszkę więcej spoilerów. Natomiast historia fajna i będę przychodzić do Was z kolejnymi update'ami czytelniczymi. Także czekajcie.
Jak możecie zauważyć, jestem już w domu. W zasadzie po wczorajszym dniu nie za wiele ruszałam z tą książką, natomiast akcja, przeczytałam troszeczkę i akcja jej zdecydowanie się rozwija i to w tą fajną stronę. I coraz bardziej kibicuję Joshowi. Zapamiętałam czyjeś imię w książce. I coraz bardziej kibicuję Joshowi właśnie w tej przygodzie jego, w sensie to nie przygoda, tylko w zasadzie w tym zdobywaniu serca Kristen. Na razie on jest taki jakby we friendzone. Boję się, że nigdy z tego friendzone nie wyjdzie, natomiast nasza główna bohaterka już czuje do niego jakąś miętę. Natomiast ja zaczęłam książkę już jeszcze przed tym, jak zaczęłam chcieć czytać, jak zaplanowałam czytanie tego reading vloga, no to zaczęłam czytać Letnią propozycję. Nie wiem, jak się czyta autora. Nie wiem kto to. Natomiast zobaczyłam tę książkę w Biedronce. Nie kupiłam jej, natomiast zobaczyłam, że jest audiobook. Postanowiłam przesłuchać. Tutaj mamy historię dwójki bohaterów. On jest hokeistą i graczem hokeja. Ona ma swoją kwiaciarnię. No i ustalają sobie pewien układ, że jakby przez lato będą się ze sobą spotykać, ponieważ ona ma chłopaka w otwartym związku, a on po wakacjach przeprowadza się z Nowego Jorku do Los Angeles, do nowej drużyny hokejowej. Więc jestem ciekawa, co dalej. Na razie oni się ze sobą spotykają, natomiast ten chłopak jej, który sam chciał jakby taki otwarty związek stworzyć, wraca, bo jest zazdrosny właśnie o naszego bohatera. Więc dam znać, co przeczytam, bo w zasadzie wychodzi, że to jest reading vlog dwóch książek i tak sobie poczytuję to jedną, to drugą, więc podejrzewam, że w pewnym momencie one mi się pomieszają, bo obie książki to romans. Natomiast teraz, jako że jest tak ciepło, nie mam ochoty na nic cięższego, chociaż mam ochotę na jedną cięższą książkę, natomiast doszłam do 56 strony Daphne du Maurier i nie mogę iść dalej. Do 58 strony doszłam. I nie mogę przeczytać dalej, więc ona tak sobie leży i czeka na swoją kolej. I to jest dosyć, w sensie cięższa książka na pewno językowo, bardziej wymagająca ode mnie myślenia, więc na razie póki są takie upały, to ta książka odpada. Chociaż mam na nią chęć, więc może jak się uporam już z tymi dwoma książkami, to powrócę do mojej ukochanej Daphne du Maurier. Także taki krótki update. Mam nadzieję, że dobry był. I mam nadzieję, że poczekacie na kolejny update i jakieś może wydarzenia z mojego życia. Witajcie w kolejnym update'cie. Troszkę przeczytałam To tylko przyjaciel i w zasadzie bardzo kibicuję naszym bohaterom, aby byli razem. Jak na razie moje kibicowanie się powodzi, bo nasza Kristen czeka na swojego chłopaka, który jest w armii i dała mu taki warunek, że jeżeli przedłuży kontrakt o kolejne tam 2 lata bodajże, no to oni ze sobą zrywają. No i oni ona na niego czeka, bo za 2 dni on ma wrócić i wtedy jej męczarnia z Joshem się jakby zakończy, ponieważ ona coś do niego czuje, Josh czuje coś do Kristen. No ale ona tego nie chce, bo ma tego chłopaka, więc czeka na niego, na jego powrót. No i po pewnej imprezie jej przyjaciółki Sloan oraz narzeczonego Sloan Brandona, no to oni mają dużo napięcia takiego seksualnego między sobą. No i ona dostaje jakby wiadomość od tego jej chłopaka, że no słuchaj, ja cię bardzo kocham i jesteś dla mnie najważniejszą osobą w moim życiu, natomiast ja przedłużyłem jednak kontrakt. Więc to jest dla niej automatyczne zerwanie. No i
wpada nasza Kristen w objęcia Johna. Więc jestem ciekawa, czy dalej się tak potoczy, czy jakieś są tu nieporozumienia, czy okaże się, że będzie coś inaczej. Natomiast Kristen bardzo boi się relacji z Joshem, ponieważ, czy tu było? Tak. Ona bardzo chce mieć dzieci, natomiast nie może ich dać, a Josh chce mieć bardzo dużą rodzinę, bo już jej o tym powiedział, bo rozmawiali na ten temat już podczas pewnego wieczoru, kiedy Josh był u niej, bo on dla niej pracuje też teraz. Więc rozmawiali o rodzinie, no i on powiedział jej, że chce mieć dużą rodzinę, więc ona go automatycznie skreśliła, bo nie chce mu robić nadziei, skoro nie może mu dać jakby dzieci. A też on nie wie o jej przypadłości, bo ona ma bardzo poważne problemy żeńskie. Ma mięśniaki jakieś w macicy i ogólnie bardzo bolesne okresy, więc trochę cierpi nasza Kristen. Natomiast nie wiem, co będzie dalej. Znaczy wiem, co będzie dalej u Sloan na przykład, bo już czytam kolejne części i trochę mam taki spoiler. I wiem, że w pewnym momencie na pewno będę płakać. Ale może nie będę zdradzać tej historii. Jeżeli chcecie, to możecie wpaść. Nie wiem, czy dałam recenzję. Natomiast podejrzewam, że na Instagramie jest recenzja właśnie książek Abby Jimenez i tam trochę będzie taki spoiler alert w mojej recenzji. Także jeżeli chcecie, to wpadajcie. Link jest na pewno w opisie i link jest też na moim kanale. Także do zobaczenia w kolejnych update'ach. Mam nadzieję, że dzisiaj już może skończę nawet tę książkę, albo skończę tą drugą książkę, czyli Letnia propozycja. Chyba tak się nazywa. Mam nadzieję. Pozostały mi tam bodajże 2 godzinki książki. Ale zobacz. Mam też dzisiaj w planach pojechać do księgarni pewnej i kupić sobie książkę o Jeffrey Dahmerze, bo bardzo chcę ją przeczytać. Mam nadzieję, że nadal będzie ta książka tam, bo widziałam w weekend, że jest, ale nie wiem, czy ktoś też bardzo chciałby tą książkę i już sobie ją kupił. Nie wiem, więc zobaczę i może kupię. Także do zobaczenia w kolejnych update'ach czytelniczych. Przychodzę z takim update'em czytelniczym, bo teraz sobie przejrzałam mojego Instagrama i zauważyłam, że nie mam tam opinii o tej książkach. Także niestety nie dodałam. Bo ja miałam taki okres, że przez pewien czas jakby tam nie dodawałam tych postów. Miałam 2 dni, w których dodawałam te posty, tak sobie wyznaczyłam. I to było głupie, bo zapominałam dodawać te posty. W sensie nie dodawać, a po prostu znudziło mnie dodawanie starych książek, czytanie innych i teraz już od pewnego czasu dodaję posta po tym, jak od razu następnego dnia, jak przeczytałam książkę. Także tak uważam, że jest lepiej. No ale niestety tych poprzednich książek Abby Jimenez nie dodałam. Także taki mały update. Miałam dzisiaj iść kupić sobie książkę rosyjskojęzyczną, natomiast postanowiłam kupić sobie taki stelaż na książki, które mi się nie mieściły. I tutaj jest gra, tutaj książki, które planuję niedługo przeczytać. Tutaj niektóre przeczytane, niektóre nowe i takie. Tutaj mam mój czytniczek. Obecnie czytane książki, czyli To tylko przyjaciel i Zatoka Francuza. No i wszystkie rzeczy, które potrzebuję do nagrywania filmów. Także taki nowy update mój czytelniczy.
w nowym update'cie z książką Letnia propozycja tak naprawdę praktycznie wcale się nie ruszyłam, więc trochę lipa. Bo już dość długo ją czytam i to miała być książka, którą przeczytam raz, dwa, a jednak trochę ciągnę ten temat, więc trochę niezbyt fajnie. Ale za to pociągnęłam temat książki To tylko przyjaciel o Kristen i Joshu. I teraz doszłam do momentu, gdzie jej chłopak, bo ona miała chłopaka, nie wiem czy o tym mówiłam, przedłużył kontrakt w armii i zerwali, no bo mieli taki układ, że jeżeli on przedłuży ten kontrakt, a nie wybierze jej, no to koniec ich związkowi, koniec ich związku. Więc tak, no i tutaj Kristen wpada w ramiona Josha, chyba o tym mówiła, ale niestety. Kristen wpada w ramiona Josha, no i ten jej jakby były narzeczony stwierdził, kurde, zrobiłem bardzo złą rzecz, której nie powinienem zrobić, czyli rozstałem się z moją kochaną, bo kocham ją nad życie. Ale nie wiem o niej kompletnie nic, bo nigdy nie mieszkali tak naprawdę ze sobą, a widywali się raz na 3 miesiące, na tydzień, czy tam na kilka dni. No i on przyjeżdża teraz do naszej Kristen i ma taką walkę byków, samców alfa, nie wiem jak to powiedzieć, z naszym Joshem, bo Josh stara się zadbać o Kristen i stara się być dobrym przyjacielem, bo ona chce jakby ten układ friends with benefits z nim. Boże, zaczęłam mówić po angielsku, chciałam po angielsku skończyć. Więc ona ma ten układ właśnie friends with benefits z nim. I on tego nie chce, bo on chce ją tylko na wyłączność. Natomiast ona przez swoją chorobę stwierdza, że nie chce nic więcej. No i tak, trochę sporo zdradziłam, chociaż nie wszystko. Więc powiem tyle, że jestem na stronie 258 z 400. Zaraz powiem z ilu. Strasznie ciężko się patrzy. Z 479. Więc w zasadzie, jeżeli dzisiaj planuję pojechać sobie na działeczkę z rodziną. Więc jeżeli droga na tą działkę zajmuje mniej więcej godzinę, to w dwie strony 2 godzinki. To myślę, że te strony w zasadzie to zostało mi tyle. Przepraszam, moje nie brudne, ale moje ubranka tutaj się pojawiły w kadrze. Natomiast no myślę, że dam radę dzisiaj skończyć. I fajny kadr z połową głowy, nie? Także tak, no i pokażę wam trochę kadrów na pewno jeszcze z tej działki. No i myślę, że dzisiaj książka Abby Jimenez na pewno zostanie skończona. Co do letniej propozycji, niestety nie powiem, ale może uda mi się w jedną stronę i na działce skończyć letnią propozycję, a z powrotem może uda mi się dosłuchać. Nie! Z jednej strony może mi się uda skończyć To tylko przyjaciel, znaczy w jedną stronę i trochę na działce, a z powrotem właśnie letnią propozycję może mi się uda ukończyć. Zobaczymy, ale czekajcie na update czytelniczy. I mam nadzieję, że ten vlog będzie normalny, a nie jakieś pociosane i bez żadnych wstawek. Chociaż troszkę wstawek mi się udało nagrać. Czyż on nie słodko śpi? Boże. Znaczy już nie śpi, bo go obudziłam trochę teraz moim mówieniem. Ale tak sobie pięknie tutaj leżakuje obok mnie i obok mojej wspaniałej teraz półeczki na książki. Z tej książki to, z tej półki to w zasadzie przeczytane mam Icebreaker i pod spodem jest wśród gwiazd. Zapisane w gwiazdach. Przeczytany mam tą cieniutką książeczkę Hanny Sampson. I w zasadzie reszta to są książki do przeczytania. Więc możecie, jeżeli chcecie i widzicie, możecie wybrać moją kolejną książkę do przeczytania. A, jeszcze jestem w trakcie, tutaj jest mój czytnik, tam jest książka Deeply. Także wracając, tutaj jest Deeply, a tutaj jest Zatoka Francuza, którą też czytam, ale to nie na dzisiaj.
Właśnie udało mi się skończyć to Tylko Przyjaciel, więc przychodzę już z końcowym update'em czytelniczym z moimi wspaniałymi naklejkami na pryszcze, bo jakieś podskórne mi wyskoczyły. No i tak, powiem, że popłakałam trochę na tej książce, bo są smutne momenty i ogólnie ta książka jest bardzo dobra i tutaj przeczytałam, że jest to debiut pani Abby, więc jak na debiut to ta książka ma wszystko po prostu, bo ma i szczęście i trochę płaczu, jest taką idealną książką, można powiedzieć. No i tutaj w końcówce, w rozdziale od autorki mamy tutaj takie zakończenie, które mogę przeczytać, bo w sumie nie zdradza nic. Ale są to piękne słowa i takie jakby idealne podsumowanie do tej książki. Szczęśliwe zakończenie tej powieści nie polega na tym, że Kristen zachodzi w ciążę, lecz na tym, że pozwala się kochać niezależnie od tego, co uważa za swoje wady. Główna bohaterka uzmysławia sobie, że bezpłodność nie definiuje jej jako osoby i że jej prawdziwa wartość nie jest w żaden sposób powiązana z jej chorą macicą. Tak brzmi właśnie morał tej historii, a potem żyli długo i szczęśliwie. Uważam, że to jest idealne zakończenie tej książki i chyba więcej nie ma co o niej mówić. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, to trylogia właśnie Abby Jimenez jest taką idealną książką. Nie na wieczór, tylko po prostu idealna. Także to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!